Techno Podcast. A wiesz, że sprzęty Apple podobno mają być teraz bardziej eko? Widzisz, dobrze trafiłem z tematem? Ale co, mają Bardzo być dobrze. mniej plastikowe czy bardziej aluminiowe? Bo to jest ciekawe. No, słuchaj, właśnie wszystko chodzi o to, że Apple zaczęło współpracę z firmą Elysis, coś takiego. I firma ta opracowała innowacyjny sposób pozyskiwania, wytwarzania i wytapiania aluminium. Podczas tego procesu zazwyczaj powstawał dwutlenek węgla, wiadomo co on robi. Teraz będzie podobno dzięki tej firmie powstawał tlen. No i oczywiście Tim Cook musiał się tym pochwalić, no bo przecież to jest takie bardzo eko, fajne, smaczne i przyjemne. Nie. It's amazing. It's amazing, yes, of course. I ten materiał, to aluminium, zostało wykorzystane do produkcji najnowszego iPhone'a SE. Jeżeli trzymaliście go już w swoich dłoniach, to napiszcie nam proszę na czacie, czy jest jakaś różnica, może ktoś z Was się wybrał do jakiegoś iSpotu i już sobie obmacał ten telefon, może jest jakaś różnica, jestem ciekawy, tak prywatnie, a tak służbowo, to zastanawiam się, czy zamiast nie myśleć o tym, jak produkować bardziej eko, to pomyśleć o tym, czy można naprawiać i że można naprawiać? Co ty na to, Dan? Bo przecież, zobacz, nie można zrobić czegoś takiego, że na przykład kupujesz coś takiego jak iPhone po prostu i możesz zanieść go, nie wiem, do takiego iSpotu albo do innego serwisu i oni Ci wymienią, wiesz, kamerkę, która jest modułowa, baterię, która jest modułowa i wkładasz na przykład 1000 zł rocznie w taki telefon, ale no, produkujesz mniej tych elektrośmieci niż, wiesz, zużyty pum i kolejny. Taka jest moja teoria. Tim Cook, radzę się posłuchać, myślę, że zwojowałbyś rynek smartfonów. Słuchaj, no to jest robienie ludziom wody z mózgu. Zamiast zrobić prawdziwą innowację i jakby wymieniać części w tych amazing urządzeniach, to te urządzenia, cokolwiek się zepsuje, wyrzucamy do śmietnika, ale to nie jest, coś zapomniałeś o jednej rzeczy. Co z tego, że mamy tutaj wytop aluminium najnowszej generacji? Produkcję tlenu, jeżeli te wszystkie smartfony musimy zapiąć w plastik, żeby przy przesunięciu po stoliku, broń Boże, się nie zbiła szybka, bo jak się zbije szybka, to już nie ma tego nowoczesnego iPhone'a. Trzeba kupić nowy. A jak nie daj Boże wymienisz w nieautoryzowanym serwisie szybkę i on przestanie ci działać po 7 dniach, to co wtedy? Ale Do poczekaj, kogo? podobno jak ja kupowałem ten telefon, to wszyscy chwalili, wow, tu jest jakaś specjalna taka ochrona, wzmocniona szybka i tak dalej. A potem tylko przewijając Facebooka widziałem stłuczony iPhone 12 Pro Max, stłuczony iPhone 12 Pro. Ta innowacja polega na tym, że te najnowsze modele aluminium, które są stosowane w tych one są jeszcze bardziej śliskie i że nie możesz takiego iPhone'a próbowałem utrzymać w dłoni, wymytej mydłem, bez żadnych po prostu tutaj clean Trzeba było hands. użyć, wiesz, talku Nie ma- siłowniczego. Nie ma opcji, żeby to urządzenie utrzymało się w dłoni bez upadku. Nie ma takiej opcji. Ono jest śliskie po prostu jak taka mała tafelka szkła. Więc musisz to ubrać w plastik, no ale to wygląda strasznie. Stop this bull, bo to do niczego nie prowadzi. Nowoczesna komunikacja, fotografia, nowe media. Tak. Na jaro.edu.pl. Subskrybuj kanał Techno Podcast i bądź na bieżąco.